Masz ciekawy pomysł i myślisz o ubieganiu się o unijne dofinansowanie? Sprawdź, o czym musisz pamiętać, przygotowując wniosek o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i gdzie możesz szukać informacji na ten temat. Regionalny Program Operacyjny współfinansowany jest z dwóch funduszy europejskich: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane są inicjatywy z zakresu rynku pracy, edukacji oraz łączenia społecznego. Natomiast w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wspieramy przedsiębiorstwa, współfinansujemy projekty inwestycyjne, a także badania i rozwój. Na początek dobrym rozwiązaniem jest kontakt z punktem informacyjnym funduszy europejskich. Znajduje się on nie tylko w Warszawie, ale również w Siedlcach, Ostrołęce, Płocku, Radomiu oraz Ciechanowie. Kontakt może być telefoniczny, mailowy bądź osobisty. Możemy również zapisać się na bezpłatne szkolenia organizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Dobrym pomysłem jest również odwiedzenie strony internetowej programu funduszedlamazowsza.eu. Jeżeli już wiemy, w ramach jakiego poddziałania będziemy aplikować, powinniśmy śledzić harmonogram naborów na dany rok. Znajduje się on na naszej stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Również harmonogram na kolejny rok pojawi się do 30 listopada bieżącego roku. W celu przygotowania dobrego projektu należy bardzo dokładnie zapoznać się z regulaminem konkursu. W tym dokumencie znajdą Państwo podstawowe informacje na temat typów projektów, grupach docelowych, podmiotach uprawnionych do uzyskania dofinansowania oraz o poziomach dofinansowania. Regulamin zawiera również praktyczne wskazówki, jak należy sporządzić i wysłać wniosek do instytucji. Trzeba zwrócić uwagę na kryteria wyboru projektów. Poprzez analizę kryteriów wyborów projektów określimy swoje szanse na otrzymanie dofinansowania w danym konkursie. Rozróżniamy następujące kryteria. Kryteria formalne, kryteria dostępu, kryteria merytoryczne ogólne. Te kryteria są zero-jedynkowe, to znaczy każdy wnioskodawca bezwzględnie musi je spełnić. Następnie są kryteria merytoryczne szczegółowe, są to kryteria punktowe. Im większa ilość punktów, tym większa nasza szansa na otrzymanie dofinansowania w danym konkursie. Należy jednak pamiętać, że minimalna wartość punktów, jakie należy osiągnąć, to 60% wszystkich możliwych punktów do zdobycia. Szczególną uwagę należy zwrócić na kryteria formalne i merytoryczne. Brak informacji we wniosku o dofinansowanie o spełnieniu kryteriów może spowodować, że Państwa projekt będzie odrzucony, bądź też znacznie obniży Państwa szanse na otrzymanie dofinansowania. W tej perspektywie finansowej wnioski o dofinansowanie składamy w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0. System MEWA 2.0 jest systemem wspomagającym proces aplikowania o środki. By móc z niego korzystać, musimy założyć sobie konto. Proces rejestracji jest bardzo krótki, zajmie nam około 2 minut. Po założeniu konta, po akceptowaniu regulaminu użytkowania i kliknięciu opcji Zarejestruj, na nasz adres mailowy przyjdzie link aktywacyjny i mamy 24 godziny na to, by kliknąć i aktywować sobie konto. Po tym czasie już możemy korzystać z systemu MEWA. Niezwykle istotne jest, aby nowi użytkownicy zapoznali się z instrukcją użytkowania systemu. Jeżeli chcemy aplikować w ramach danego naboru, musimy wypełnić wniosek o dofinansowanie. Wniosek należy wypełnić i złożyć w formie elektronicznej, zatem nie ma potrzeby wizyty osobistej w instytucji ogłaszającej konkurs. Należy również pamiętać, że dla każdego konkursu tworzony jest dedykowany formularz wniosku o dofinansowanie, zatem bardzo istotne jest, aby wybrać właściwy konkurs. Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz właściwym regulaminem konkursu. Wnioskodawca po zakończeniu pracy nad wnioskiem powinien podpisać wniosek podpisem kwalifikowanym lub za pośrednictwem profilu ePUAP, a następnie użyć przycisku Wyślij wniosek. Dobrą praktyką jest również wcześniejsze przetestowanie podpisywania wniosku o dofinansowanie. W tym celu należy skorzystać z funkcji Przetestuj podpis dostępnej w sekcji Moje konto. Dowodem na dostarczenie wniosku do instytucji jest urzędowe potwierdzenie odbioru, w skrócie UPO. Wnioskodawca otrzyma UPO na adres e-mail podany w formularzu, bądź też ściągnie go bezpośrednio z systemu. Najczęściej popełnianym błędem przez wnioskodawców jest odkładanie wszystkiego na ostatnią chwilę. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej. Jeżeli wnioskodawcy będą próbowali wysłać wniosek choćby sekundę po zakończeniu naboru, nie będą mieli takiej możliwości.
Trzeba zwrócić uwagę, że sam wniosek to nie wszystko. W przypadku Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z wnioskiem niezbędne jest dostarczenie załączników. Występują również różnice w samej ocenie. W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w przeciwieństwie do Europejskiego Funduszu Społecznego, wnioskodawcy na etapie oceny formalnej mają możliwość jednokrotnej poprawy wniosku. Należy jednak pamiętać, że ta poprawa nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji. Również częstym błędem popełnianym przez wnioskodawców jest podpisywanie dokumentacji przez osoby nieupoważnione. Zdarza się, że w firmie podpisuje dokumentację osoba, która jedynie dysponuje podpisem certyfikowanym. Nie jest to oczywiście zabronione, ale wtedy wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć wraz z wnioskiem stosowne upoważnienia. Szczególną uwagę należy zwrócić na procedurę podpisywania i wysyłania wniosku o dofinansowanie, która jest dwuetapowa. Samo podpisanie wniosku nie jest jednoznaczne z przesłaniem go do instytucji. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o procesie pozyskiwania środków z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zobacz inne nasze wideoinformatory. Znajdziesz je na stronie internetowej funduszedlamazowsza.eu. Więcej informacji uzyskacie Państwo w naszych punktach informacyjnych w Warszawie, Płocku, Ciechanowie, Siedlcach, Ostrołęce i Radomiu. Nie zapomnijcie też o naszej stronie internetowej funduszedlamazowsza.eu.